Tajnach Zawelstein? Rany boskie, o co chodzi? Nie mam pojęcia, nie wiem, szczerze mówiąc. Tajnach Zawelstein? Jedyne, z czym kojarzy mi się ta nazwa, to małe, bardzo piękne miasteczko w południowych Niemczech, w Badeni-Wirtemberdze. No rzecz absolutnie fascynująca, tak tajemnicze manuskrypty. Dziwna historia. To trochę podobna sytuacja jak z bezcennym Livre Première Frobergera, która po aukcji zniknęła w prywatnej kolekcji. Na pewno nie jest to fake news. Zdarza się oczywiście, że manuskrypty są wystawiane na aukcjach. Czasami kwoty, za które są sprzedane, dochodzą do absolutnie niebotycznych sum. Jeśli chodzi o manuskrypt sprzedany na aukcji w Londynie, no to dla klawesynistów jest to wielka gratka. Wszystkich bardzo nurtuje, kto zakupił właśnie na aukcji Sotheby ten słynny manuskrypt. Każdy klawesynista bardzo chciałby go zobaczyć. Juliet MMF Radio prezentuje z archiwum J. Juliet M Festival. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej imienia Julity Slędzińskiej. Edycja 13. Demistyfikacje. Tajemnica rękopisu Steinach Zawelstein. Dokument Aleksandry Skarbek. Czasami ci dziwacy, nieprzystający do rzeczywistości, budzący śmieszność przez swoje pasje, są jak unikalne rękopisy. Może gdybyśmy potrafili spojrzeć na drugiego z takim zaciekawieniem i rzetelnością, z jakim analizujemy manuskrypt, który zniknie za chwilę w zbiorach nieprzejednanego konesera, świat byłby lepszym miejscem, by żyć. A czy jest jakieś inne miejsce, by żyć poza światem? Możemy próbować je znaleźć. A pani niech zacznie od telefonu do profesora. O, właśnie odpisał, że teraz ma chwilkę i że chce mieć tę rozmowę jak najszybciej za sobą. Powodzenia! Powodzenia, na mnie już czas. Do widzenia, pani Aleksandro. Allô, oui, c'est Gilbert Winkler. Halo? Gilbert Winkler. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Skarbek. Pozwalam sobie zadzwonić, bo jestem dziennikarką... Ah, bonjour madame, oui, j'ai été prévenu hier. Witam panią. Wiem już, że dzwoni pani w sprawie rękopisu Tak, rękopisu Tajnach... Autrement dit, SG 1812. Doskonale pamięta pan numer z internetowej aukcji ze Strasburga. No właśnie, jak to się stało, że taki biały kruk, rzucający nowe światło na krąg muzyczny Johanna Jakoba Frobergera, trafił, przeleżawszy 20 lat w antykwariacie, na jakąś podrzędną internetową aukcję? Droga pani, to chyba nie jedyna absurdalna strata z ostatniego roku, a zdesperowani ludzie, wyprzedaże, zamknięcia małych sklepików, to pani nie dziwi? Ale rękopis nie dołączył do kolekcji starodruków w czasie pandemii. Został kupiony w roku 1999 wraz z mosiężną szkatułą, w której się znajdował. Jak to? Rękopis był w szkatule? Nie wiedział pan, że to szkatuła uchroniła manuskrypt przed wilgocią po powodzi w roku 90? Zastanawiałem się, jak on przetrwał w tej wielkiej drewnianej skrzyni, którą znalazł przyjaciel mojego ojca, architekt zatrudniony do rekonstrukcji dachu. Rudolf Lemp w 1956. No właśnie, jak to możliwe? Zdaje sobie pani sprawę, że te pytania zaczynają być zbyt policyjne i personalne jednocześnie? Dlaczego? Czy to panu udało się przekonać świeżo upieczonego pastora Rüttenbach, by podratował parafialny budżet odsprzedając muzykalia? Czy raczej dlatego, że antykwariusz to pana bliski znajomy? Przekracza pani pewne granice i w dodatku sugeruje pani moje domniemane uczestnictwo w nieuczciwej sprzedaży cennego artefaktu. Ależ nie. Próbuję się tylko dowiedzieć, dlaczego zainteresowanie rękopisem z początku XVIII wieku było tak małe, że sprzedano go za jedyne 6 000 euro.
A do aukcji zgłosiło się zaledwie 2 uczestników. I dlaczego po wpisaniu adresu aukcji, który był jeszcze czytelny pół roku temu, pojawia się obecnie error? Skontaktuj się z administratorem. Widzę, że pani przeprowadziła śledztwo, więc skoro pani już wszystko wie, proponuję zakończyć to przesłuchanie świętej inkwizycji. Panie profesorze, niech pan nie odkłada słuchawki. Zdradzę panu coś. To ja byłam tym drugim anonimowym akcjonariuszem podbijającym cenę. Co? Chciała pani kupić ten manuskrypt? Nie, chciałam sprawdzić, co się stanie. Sprawdzić, jakie jest zainteresowanie. Dla kogo pani pracuje? Co, Interpol? Dlaczego szuka pani tego rękopisu? Robiłam reportaż o branży czytelniczej i antykwarycznej w czasie pandemii i lockdownu. Sprawdzałam, ile księgarni, ile antykwariatów się zamyka, ile przeszło na całkowicie internetową sprzedaż. Wtedy odkryłam księgarnię Au Coin Littéraire, numer aukcji 1812 i krótki opis. Rękopis muzyczny, grafiki nawiązujące do tablicy kabalistycznej z kościoła Świętej Trójcy. Gdy pół roku później dowiedziałam się, że grupa polskich muzyków przygotowuje nagrania z tego odkrytego i zaginionego manuskryptu, zajrzałam jeszcze raz na stronę aukcji. Proszę wybaczyć, mam dosyć pani śledztwa. Nie powinienem był się zgodzić na tę całą rozmowę. Zdrowia pani życzę. Do widzenia. Do widzenia. Acheter ce manuscrit, autrement dit, l'enchère numéro 1812. Au revoir madame, au revoir madame, au revoir madame. No i skucha. Ach! Profesor Winkler? Jest pani młodą reportażystką i musi się pani jeszcze długo uczyć, jak otworzyć rozmówcę, zamiast irytować go prowokacjami. Dziękuję, że jednak zgodził się pan kontynuować rozmowę. Tak, bo chcę, aby przynajmniej wiedza, rozumie pani, wiedza o rękopisie nie pozostała wyłączną własnością anonimowego nabywcy. A pani intuicje były słuszne, tak. Mam żal do mego przyjaciela, antykwariusza i zerwałem z nim wszystkie kontakty, pomimo że wynegocjował z nabywcą możliwość jednodniowej analizy rękopisu. Ale kim jest nabywca? Historia tego manuskryptu przypomina trochę LO 6409. Bezcenne livre première Johanna Jakoba Frobergera, które po aukcji 30 listopada 2006 roku powtórnie zniknęło w prywatnej kolekcji i nie wiemy, gdzie się znajduje. Pan myśli, że to ta sama osoba? Nie da się porównać historii tych dwóch manuskryptów. Cały światek specjalistów i entuzjastów muzyki dawnej był świadomy sprzedaży rękopisów Frobergera. Aukcję zapowiadano z dużym wyprzedzeniem, ukazał się staranny katalog. Natomiast anonimowy manuskrypt wystawiony na internetowej aukcji przez skromną księgarnię w Strasburgu był potraktowany jak starsza, choć cenna księga ciekawostka z antykwariatu. Jeśli chodzi o rękopis Frobergera, to jestem pewien. Niektórzy znają tożsamość nabywcy. Podczas sympozjum w Royaumont klawesynista Kenneth Gilbert powiedział mi, że właściciel nie miałby nic przeciwko, aby nagrać te niewydane utwory. Powiedział mi to
z tajemniczym uśmiechem, ale najwyraźniej nie chciał zdradzić tożsamości nabywcy. W obu przypadkach nabywca nie pozwolił na wydanie utworu. Dlaczego? Można sobie wyobrazić, że ci kupcy działali w sposób zgodny z logiką spekulacji finansowych. Rękopisy, które kupili, tym większą mają wartość, im bardziej zawarte w nich utwory pozostają niedostępne, niepublikowane. Ale można przypuszczać, że są to zapaleni kolekcjonerzy, którzy czerpią swoistą, samolubną przyjemność z bycia jedynymi na świecie, którzy dzisiaj mogą poznać te dzieła legendarnych mistrzów. Łatwiej to sobie wyobrazić w przypadku konesera malarstwa, który jako jedyny może cieszyć oko obrazami swojej kolekcji. W przypadku manuskryptów muzycznych należałoby wyobrazić sobie kolekcjonera jako muzyka, co najmniej amatora, potrafiącego zagrać te utwory. Szkoda, że nie możemy na to jednoznacznie odpowiedzieć. Zagadką pozostaje też, czyja ręka zapisała utwory z SG 1812. Przy kościele świętego Kandyda w Cantheim jest kilka anonimowych płyt nagrobnych. Czy to możliwe, że jedna należy do autora manuskryptu? To raczej pytanie do archeologa zajmującego się tradycją pochówków. Ja jestem muzykologiem, a po pobieżnym przestudiowaniu rękopisu mogę ewentualnie mieć kilka wskazówek dotyczących skryptora. Zatem kto może być autorem rękopisu? Skoro zbadała też pani historię rękopisu Frobergera sprzedanego w Londynie, wie pani, że rękopis Steinach-Zabelstein jest powiązany z Frobergerem i kręgami bliskich mu osób. W manuskrypcie są też dzieła Louisa Couperena, który złożył swoisty wyraz uznania Frobergerowi Preludium a Moll. Jednym z najciekawszych aspektów SG 1812 są jednak zawarte w nim ezoteryczne, kabalistyczne symbole. Wiemy, że Froberger był mistrzem muzyki księżnej Sybilli z Wirtembergii. Właśnie u niej w pałacu mieszkał do końca życia, niedaleko Montbéliard, obecnie miasteczka we Francji. Wiemy, że Sybilla miała 2 siostry, a najstarsza Antonina zamówiła do kościoła w Steinach-Zabelstein duży, alegoryczny ołtarz, na którym znajdujemy podobną symbolikę, ale także ukryty portret 3 sióstr. Antoninę fascynował mistycyzm, kabała. Nauczyła się nawet hebrajskiego, a inspiracją tych zainteresowań była przyjaźń z protestanckim pastorem Johannem Valentinem Andrae, związanym z tajemniczym bractwem różokrzyżowców. To prawdopodobnie z tego środowiska rękopis pochodzi, a ponieważ łączy, nazwijmy to, mistyczne zainteresowania 3 sióstr i utwory muzyków z kręgów Frobergera, można przypuszczać, wyobrazić sobie, że to autentyczny rękopis Sybilli z Wirtembergii. To tylko hipoteza. Jedyne, co na pewno można stwierdzić, to, że była to osoba należąca do legendarnego bractwa. Uwaga! Szybko wyobrażamy sobie wiele niezwykłych rzeczy. Wierzymy w spiskowe teorie, ale ta historia bractwa różokrzyżowców pokazuje nam, jak wielka jest siła fikcji. To tajne bractwo, które znamy dzięki pracom niektórych historyków, w szczególności angielskiej historyk Frances Yates, nigdy tak naprawdę nie istniało. Niesamowite. To była po prostu mistrzowsko utkana mistyfikacja. Johann Valentin Andrae wraz z kilkoma przyjaciółmi wpadł na pomysł, aby kilku najśmielszym pomysłom duszpasterskim i filozoficznym nadać formę manifestów, które opublikował. Głosił, że bractwo działa w tajemnicy i ma swoich członków w całej Europie i nawet na świecie. A bracia, którzy się ukrywali, nazywali się niewidzialnym bractwem. Nikogo więc nie dziwiło, że nie można ich było nigdzie spotkać. Wielu dało się w to wciągnąć. Nawet francuski filozof Kartezjusz w młodości podróżował do Niemiec właśnie po to, aby ich
poznać. Oczywiście mu się to nie udało. Ale kiedy wrócił do Francji, był oskarżony, że należał do bractwa, zwłaszcza że jego inicjały w łacińskiej wersji Renatus Cartesius identyfikowano z inicjałami Rosenkreuz. Zaprzeczył temu podejrzeniu, żartując, że nie jest przecież niewidzialny. W każdym razie historia ta pokazuje nam ogromną siłę fikcji, jej zdolność do przekazania pewnych idei i uwiarygodnienia najbardziej niewiarygodnych historii poprzez umiejętne połączenie faktów, fikcji i ludzkiej potrzeby demistyfikowania spraw budzących nieufność i poczucie zagrożenia ustalonego porządku. Czy utwór jest rodzajem pamiętnika, jakimś credo autora? Czymś w rodzaju muzycznej tablicy kabalistycznej? Sugerowałaby to symbolika rękopisu. Ułożenie utworów i podobieństwo do stylu Frobergera mogą sugerować, że jest to rzeczywiście intymny notatnik muzyczny służący medytacji poprzez muzykę. A co może oznaczać ER w tej pasakali? Czy może to oznaczać Entrée Royale? Też zastanawiałem się, co te dwie litery ER chcą przekazać. Na dworach królewskich i książęcych w XVII wieku ważne miejsce zajmowała muzyka i taniec, a modnym gatunkiem był balet dworski. Wejście nowej, ważnej postaci określano jako entrée. Czy ER to entrée royale? Królewskie wejście? Muzyka skopiowana w rękopisie jest bardziej muzyką medytacyjną. Utwór to Paskalia. Dlatego myślę, że ER ma inne znaczenie. Duchowe poszukiwania Sybilli i Antoniny mogą nas skierować na trop. Ponieważ tytuły utworów są napisane w języku francuskim, ER może oznaczać Entrée du Royaume. Wejście do królestwa. Królestwo niebieskie. Może muzyka ma nas przybliżyć do tego lepszego świata? Na końcu jest R i P. Więc może to życzenie tego lepszego świata dla kogoś o inicjałach ER? No cóż, to w dużej mierze spekulacje. Mam nadzieję, że użyje ich pani w dobrym celu. Proszę spróbować porozmawiać jeszcze z moją przyjaciółką. Może zagra pani tę Paskalię oznaczoną pour ER. Spróbuję ją przekonać. Do widzenia pani. Wiedziałam, że pani jeszcze do mnie wróci. Manuskrypt Steinach-Zawelstein panią ściga. Wpuści mnie pani? Proszę wejść. Dać mi ten parasol. Dziękuję. Płaszcz, zaraz je podsuszymy. Przyniosłam pani czekoladki. To miło, dziękuję. Miętowe. Wody, kawa, herbata. Szklankę wody i herbatę, jeśli można. Liczyłam na odmowną odpowiedź. No dobrze, dobrze. To doleję jeszcze naparsteczek brandy na rozgrzewkę do tej herbatki. Zagra mi pani Pasakalię z suity Fismol? Może pani z daleka zerknąć na mój odpis utworu, ale proszę nie dotykać go palcami, nie chuchać. Po lewej stronie ma pani płyn do dezynfekcji rąk. Dziękuję. Proszę. Pani herbatka. Dziękuję. Troszkę brandy. O, na zdrowie, żeby się nie rozchorować. Dziękuję. Zagram pani tylko refren Pasakali. A coś więcej? Nie.
Czyli będę musiała poczekać na płytę. Tak, a najlepiej ją zakupić. No dobrze, zagram jeszcze ten ostatni kuplet i refren zamykający. To w tym utworze jest to RIP. Idea nawiązuje trochę do frobergerowskiego tombeau dla pana Blanche-Roche. Ten fragment, prawda? Tak, dokładnie. A wie pani, że w wersji z rękopisu SA 4450 znalezionym w Kijowie też jest pięknie rozpisana ribatuta di Gola? Ornament symbolizujący smutek lub płacz. Przed słynną finałową figurą retoryczną katabasis. W muzyce wyrażonej pochodem dźwięku w dół i oznaczającej... Zejście do otchłani, złożenie do grobu. No ślicznie zapoznała się pani z nazwami figur retorycznych w muzyce. No to zagram pani też fragment tego Plainte pour Ami, utworu z cytatem z Passacali Heinricha Bibera. Chwileczkę, stoi pani za blisko klawesynu. Proszę się troszeczkę odsunąć z tą filiżanką herbacianą i czekoladkami. Ja wiedziałam, że tak będzie. Przepraszam. Wpuszczać intruzów to narażać siebie i przedłużenie siebie w postaci instrumentu na dewastację. Przepraszam. Już odstawiam filiżankę. No. To ciekawe. Mam wrażenie, że nawiązywanie do Heinricha Bibera wykracza poza cytowanie tematu Passacali Anioła Stróża. Tak? Wysłyszałam symbolikę liczbową, która często pojawia się w sonatach misteryjnych Bibera. A co dokładnie? Interwał tercji, trójdźwięk w kadencyjnym miejscu lub często na końcu utworu lub fragmentu. Ten motyw trójdźwięku... Tak! Ten motyw 3 dźwięków pojawia się w obu anonimowych kompozycjach. No doskonale się pani przygotowała z retoryki muzycznej XVII wieku. A więc co on oznacza? Odniesienie do Trójcy. Hołd złożony Trójcy. Modlitwę. Bravissimo. Bravissimo. A proszę spojrzeć tutaj, na mój niezgrabny, kulfoniasty odpis Passacali Fis-moll. Przed zwrotem Requiescat in pace są napisane pauzy. Tutaj, to ten akronim RIP. Niesamowite. Faktycznie są zapisane pauzy na końcu. Zostaje sama tercja w tonacji z 3 krzyżykami. To bardzo nietypowe. Rzadko kiedy kompozytor wpisywał pauzy w kadencji. Tu najwyraźniej chciał, aby została sama tercja. Czyli jakby
celowa puenta po tym smutnym utworze, płaczu po straconym królestwie, jakby jako ostatnie słowo miała wybrzmieć jednak nadzieja na wejście do królestwa, reprezentowana przez czystą tercję. Tercja Fis Ais nie będzie brzmiała czysto, no chyba że zagramy na tak zwanym klawesynie chromatycznym, ale w każdym strojeniu klawesynu właściwym dla XVII i początku XVIII wieku Fis Ais zawsze będzie brzmiało troszkę szeroko, za wysoko, lekko porażająco i oślepiająco. Może tak jak idea Trójcy w dostępnym nam Poznaniu. Albo oświeceniowym lub zbyt oświeconym Poznaniu. Może lepiej, że niedostępnym, bo to oświecenie może by nas natychmiast na śmierć poraziło. Ale to oświecenie proponowane przez ideę różokrzyżowców wydaje się w konflikcie z ideą Poznania, do której nawiązuje Biber i Froberger. Ma pani na myśli ideę utworu Frobergera z tytułem Medytacja? Medytację o mojej przyszłej śmierci D-dur albo medytację o przyszłej śmierci księżnej Sybilli G-moll. Tak. Te kompozycje nawiązują do praktyki medytacji czy kontemplacji jezuickiej, a 15 sonat różańcowych, Zwanych też misteryjnymi. ma w nazwach 15 tajemnic różańca i jednoznacznie nawiązuje do tradycyjnej katolickiej modlitwy medytacyjnej. Idee różokrzyżowców, wymyślone zresztą przez protestanckiego pastora, to pewien synkretyzm różnych tradycji gnostyckich, kabały, alchemii. Ich manifest, który miał się ukazać w Paryżu w 1623 roku, głosił poznanie wszystkich języków świata i ochronę od błędu i śmierci. Błyskotliwe spostrzeżenie. Faktycznie to poznanie różokrzyżowców opiera się na samodzielnym wysiłku jednostki i włączeniu się w elitarną, nieujawniającą osobowych tożsamości grupę. Z kolei medytacja czy kontemplacja jezuicka zakłada, że jedyne pełne oświecenie i poznanie jest poprzez relacyjność osobową i relację z osobą, z drugą osobą Trójcy. Jan, rozdział 14, werset 6-7. Dokładnie, w polskiej wersji językowej tamten sylogizm z 14 rozdziału brzmi: ja jestem drogą, prawdą i życiem, gdybyście mnie poznali, znalibyście i Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Ale może w mocno hierarchicznym społeczeństwie, feudalnych strukturach, relacje z wyższym postrzegano jako coś opresyjnego, przemocowego, coś, co nie prowadziło do oświecenia, ale wymuszenia przyjęcia danego schematu myślowego. A nie uważa pani, że osoby o tak przenikliwych umysłach, jak te 3 siostrzyczki wirtemberskie, były zdolne do przekroczenia tego kulturowego uwarunkowania w postrzeganiu, czym jest relacja i relacyjność? Może w tym zamku serca Sybilii czy Antoniny było przekonanie, że relacja ze Stwórcą nie jest opresyjna, skoro znalazły się w symbolicznym orszaku sulamitki, orszaku dusz szczęśliwych. Tak to zostało zobrazowane na tablicy edukacyjnej w Bad Tainach. Według profesora Winklera rękopis Steinach-Zawelstein był czymś w rodzaju osobistego pamiętnika muzycznego. Kto mógł być autorem tych utworów i kopistą zarazem? Sybilla Montbéliard? Może jej potomek, ukrywany przed światem, żyjący samotnie, pochowany bezimiennie w grobie w Kantheim? Nadal szuka pani spektakularnego rozwiązania tej zagadki. Profesor Winkler ma rację, mówiąc o sile fikcji. W konfrontacji z tajemnicą musimy wyobrażać sobie wiele rzeczy, czasami najbardziej sensacyjnych i fantastycznych, czasem dla ucieczki od rzeczywistości, która nas przerasta, czasami ze strachu, że odpowiedź, której najuczciwiej pragniemy, okaże się fałszywa. Ale ten fenomen ludzkiego umysłu, ten kreatywny potencjał mamy po to, by móc przekraczać widoczne i dojść do tego, co prawdziwe i najistotniejsze. Wyobrażamy sobie wiele rzeczy, by przez siłę wyobraźni, która tworzy obrazy, ikony tego, czego nie możemy zobaczyć i poznać zmysłami, zbliżyć się do tego, co ciągle niedostępne w takiej formie, jakiej naprawdę jest. Jak Entrée du Royaume, wejście do królestwa? Entrée du Royaume. Chcemy przejścia do lepszej rzeczywistości lub żeby doskonałość przeniknęła do naszej, kulawej, wybrakowanej, ją zmieniła. Ale niestety zbyt się boimy, mamy opór przed przemianą myślenia. Więc jeśli nie Sybilla,
Kto może być autorem rękopisu Steinach-Zawelstein? Pani Aleksandro, myślę, że to naprawdę nie ma znaczenia kto. Znaczenie ma to, co nam mówi o nas ten rękopis. Ktoś w pewnym momencie życia zbiera medytacyjne utwory, ryciny o ukrytej, symbolicznej, głębokiej treści. Umieszcza je w jednym prywatnym notatniku muzycznym, a więc najprawdopodobniej kieruje się myśleniem. Z nikim się tym nie mogę podzielić. Może nikt do tego mojego notatnika nie zajrzy, albo nie zajrzy ze zrozumieniem, jakiego bym oczekiwał. Może obiektywnie nie jest to ważne, Ale może dla mnie jest ważne. No właśnie, ale dla mnie jest ważne. Jak pani myśli, po co właściwie zajmujemy się muzyką dawną? Z chęci odtworzenia i słyszenia, jak brzmiała muzyka w tamtych czasach? Fascynacji historią? Przedłużenia dzieciństwa, zabaw w czasy królów i rycerzy? Może dla niektórych jest to taka nobilitacja infantylizmu, uprawnienie piotrusiopanizmu, ale nie pierwszoplanowo. Zainteresowań muzykologicznych, może ze snobizmu? Potrzeby identyfikacji z tradycją dla zrekompensowania poczucia bycia outsiderem? No może są w tym pewne procesy kompensacyjne. No na pewno są osoby, które w muzyce dawnej widzą jakiś elitaryzm, przyczynek do bycia ponad. Instrumentalnie można potraktować wszystko. Sztukę, religię, najpiękniejszą ideę, doktrynę drugiego człowieka, nawet prawdę czy pojęcie prawdy. Z powodu fascynacji muzyką minionych epok i chęci jej wykonania w sposób najbardziej zbliżony do intencji kompozytora. Ale skąd się w nas bierze ten altruizm estetyczny? Prawda, pani Aleksandro? No skąd? No skąd? Zajmujemy się muzyką dawną, bo mamy pragnienie, świadomość transcendencji. Chcemy przekraczać ograniczenie czasu i miejsca i relacjonować z osobami, które kiedyś były i w swojej muzyce zostawiły nam to, co dla nich było najważniejsze. Chcemy zrozumieć ich estetykę, bo gdzieś głęboko mamy poczucie, że oni nadal są. Uczymy się języka muzyki dawnych epok, bo czujemy, że coś w niej jest pozostawione. Coś w jej czasach nie wybrzmiało do końca, albo czegoś nie usłyszeliśmy. Więc gdy zabrzmi tamta muzyka, wreszcie usłyszymy, przypomnimy sobie, co to było i zrozumiemy. Może dzieląc dźwięki, przeżycie estetyczne i wzruszenie z osobami oddalonymi w czasie i przestrzeni, możemy z nimi nawiązać relacje i komunikować się na najbardziej fundamentalnym poziomie. Ale właśnie avec discrétion, w sposób, jaki precyzyjnie określa w swoich rękopisach Froberger, avec discrétion, w wolności, bez zachowania miary czasu i z prawdziwym wyczuciem. Była to część druga, ostatnia, dokumentu Aleksandry Skarbek Tajemnica rękopisu Steinach-Zawelstein. W realizacji fabularyzowanej dokumentu wzięli udział studenci Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie pod kierunkiem Jerzego Łazewskiego. W roli profesora Gilberta Węklera Jerzy Łazewski, w roli dr Anny Urszuli Kucharskiej Anna Urszula Kucharska. Audycja powstała dla Juliet M. Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Julity Slędzińskiej. Dyrektor artystyczna festiwalu Anna Urszula Kucharska. Realizacja dźwiękowa Sounds and Stories. Organizator Galeria imienia Slędzińskich w Białymstoku.